Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co się stanie z inflacją, skoro dane pokazują najmocniejszy ruch od 60 lat? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć dla Państwa ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Co się stanie z inflacją, skoro dane pokazują najmocniejszy ruch od 60 lat? Na początku tego wpisu skoncentrujemy się na danych o podaży pieniądza dla Stanów Zjednoczonych, czyli dla podaży pieniądza w amerykańskim dolarze. I tutaj ten wykres, czyli ta definicja podaży pieniądza w różnych komponentach jest podana w tle, można sobie ją pośledzić. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ obserwujemy teraz, jaka jest dynamika wzrostu, przyrostu podaży pieniądza M2 dla Stanów Zjednoczonych i okazało się, że pierwszy raz od 60 lat ta dynamika ma wartość ujemną, około minus 3% w ujęciu rok do roku, czyli widać jak na dłoni bardzo wyraźnie, jakie są skutki podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście pytanie jest następujące, czy ten bardzo wyraźny ruch w podaży pieniądza, pierwszy raz od 60 lat mamy dynamikę ujemną, jak przełoży się na inflację? Co się stanie z inflacją, skoro dane pokazują, że ta podaż pieniądza kurczy się? Jest to najmocniejszy ruch na danych o podaży pieniądza od 60 lat. Na następnym wykresie widzimy powiązania, korelacje między zachowaniem podaży pieniądza M2 a inflacją w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że można oczekiwać oczywiście tego, że te podwyżki stóp procentowych przyniosą prędzej czy później przełożenie na spadek tempa inflacji konsumenckiej, chociaż oczywiście pamiętamy, że przede wszystkim inflacja ma teraz charakter podażowy, zewnętrzny i importowany i jeżeli w kolejnych miesiącach, kolejnych kwartałach uda się utrzymać cenę ropy naftowej, a zwłaszcza cenę gazu dla Europy na tak niskich poziomach jak teraz bądź też jeszcze niższych, to oczywiście te dwa komponenty, czyli inflacja o charakterze podażowym płynąca z zachowania węglowodorów plus oczywiście inflacja, która będzie tłumiona przez spadek dynamiki rocznej inflacji podaży pieniądza, oczywiście będzie dodatkowo sprzyjała temu, że te procesy dezinflacyjne będą się pogłębiały, więc z każdym kolejnym miesiącem myślę, że można oczekiwać pogłębienia jeszcze większej dynamiki spadkowej procesów dezinflacyjnych, czyli przybliżania się tempa inflacji do celów banków centralnych, banków różnego rodzaju z różnych krajów świata, z różnych obszarów gospodarczych i te dane są oczywiście bardzo optymistyczne, więc na samym początku tego roku myślę, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa jeszcze nawet zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że cały 2023 rok będzie rokiem dezinflacji od Stanów Zjednoczonych przez Europę aż po Azję. Jeżeli oczywiście nic nadzwyczajnego w geopolityce się nie stanie, jeżeli nie dojdzie do eskalacji konfliktu zbrojnego, to naprawdę procesy dezinflacyjne powinny nas zaskoczyć swoją dynamiką i powinno zachodzić podobne zjawisko, jak zaskakiwała nas inflacja półtora roku temu, kiedy ona przyspieszała w takim tempie, że zaskakiwała wszystkich uczestników rynku. Teraz możemy być świadkami podobnego zjawiska, tylko o trajektorii, o zwrocie, o wektorze odwrotnym. Czy tak się stanie, będziemy to ściśle monitorować, ponieważ pamiętamy, że zjawisko, jakim jest inflacja, plus oczywiście konsekwencja podwyżek stóp procentowych, czyli osłabienie gospodarcze, będzie rzutowało na perspektywy co do stóp procentowych, więc jeżeli rozmawiamy o inflacji, to automatycznie teraz patrzymy, jakie są oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych. Jako że w przyszłym tygodniu mamy Fed, mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, więc teraz na tydzień dokładnie przed decyzją Fedu rzut oka na wycenę na rynku pieniężnym tego, co się ma wydarzyć. Rynek cały czas prognozuje
na niezmienionym poziomie, implikowaną stopę procentową 4,90 ma być to szczyt. Widać, że od kilku dni, niewiele się tutaj dzieje. Rynek się nastawia na to, że mogą być nawet jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych, ale jedna jest na pewno. W lutym za tydzień będzie następna o 25 punktów bazowych, a co się dalej wydarzy, właśnie od tych zjawisk dezinflacyjnych będzie to zależało. Analogicznie dla strefy euro szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma mieć miejsce w okolicach poziomu 3,30 i także na przestrzeni ostatnich dni niewiele się tutaj dzieje. Rynek czeka na dane, które poznamy w przyszłym tygodniu, czyli rynek pracy i oczywiście na te wszystkie informacje z banków centralnych, które także będą musiały być zdyskontowane, przetrawione przez rynki finansowe, więc nowe wskazania dopiero prawdopodobnie pojawią się w pierwszym pełnym tygodniu lutego. Jakieś zmiany tutaj zaobserwujemy. Czynnikiem, który będzie sprzyjał także procesom dezinflacyjnym, jest to, jak bardzo Europa zwiększyła zapasy gazu ziemnego. Widzimy tutaj, jak zachowują się zapasy w połowie zimy. Połowa zimy, a my jesteśmy na poziomach maksimów zapasów sprzed roku, więc widać, że Europa bardzo wyraźnie zabezpieczyła się na wypadek negatywnych zjawisk tutaj związanych z węglowodorami. Zapasy są bardzo duże i to moim zdaniem będzie jeden z tych czynników, jeżeli pogoda oczywiście będzie cały czas sprzyjała, to będzie to jeden z tych czynników, który będzie jeszcze bardziej sprzyjał temu, żeby cena gazu spadała. Im bardziej cena gazu będzie sprzyjała, poprzez sprzężenie dodatnie zwrotne będziemy świadkami zwiększenia dynamiki dezinflacyjnej i oczywiście przyspieszenia wszystkich zjawisk bardzo pozytywnych dla gospodarki, czyli obniżek stóp procentowych, a na następnym wykresie już widzimy, że przez te 3 miesiące, jak cena gazu bardzo wyraźnie spada, już podwyższane są projekcje co do wzrostu PKB dla strefy euro. Ta projekcja jest naprawdę podwyższona, która się teraz pojawiła i to jest dobra informacja. Wygląda na to, że europejską gospodarkę czeka po prostu miękkie lądowanie i polską gospodarkę tak samo. Wcześniej to nie było dyskontowane i być może ta fala wzrostów indeksów giełdowych właśnie wynika z tego, że teraz wyrewidowane są w górę ścieżki zachowania PKB w krajach europejskich, ale być może także w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj poznaliśmy wskaźniki IFO dla stycznia. Okazały się być one takie raz ciut lepsze, ciut gorsze, generalnie niewiele się dzieje, ale wykres pokazuje, że od października trwa odbicie i to samo odbicie widzimy na wskaźnikach PMI, czyli moim zdaniem dno cyklu koniunkturalnego było zanotowane w czwartym kwartale 2022 roku, teraz będzie już coraz lepiej, no i rynek tego moim zdaniem nie zdyskontował, stąd też taki optymizm, który panuje na giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza w Europie. Natomiast negatywnym zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę, a na który wskazuje najnowszy raport BNP Paribas, pokazuje tutaj wskaźnik risk reward, czyli wstępny zysk do potencjalnego ryzyka. I w tym wypadku widzimy, że ta premia za ryzyko przy transakcjach, które teraz są brane pod uwagę, jest ta premia dość ograniczona. To ryzyko jest bardzo wyraźne. Nie ma tutaj takiego buforu, który mógłby zaabsorbować w sytuacji negatywnego rozwoju wydarzeń. Dlatego też ten raport jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem przed tym, że rynek mógł się w krótkim terminie zagalopować zbyt wysoko, jeżeli chodzi o wzrosty indeksów giełdowych, ponieważ ten miernik jest tutaj szczególnie wyraźnie brany pod uwagę. Amerykańskie obligacje dzisiaj wyraźnie spadają. Też jestem pod wrażeniem, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Pod koniec poprzedniego tygodnia rentowności szły do góry, z niewiadomych powodów teraz spadają i na razie rynek na to nie reaguje. Wygląda na to, że te poziomy, na których teraz jesteśmy, są po prostu w cenach, a euro-dolar nie chce cały czas spadać, a jak coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. Taka jest starożytna prawidłowość i prawo rynkowe, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy obserwować raczej presję na atak na poziom 1,10 niż na poziom 1,07, który jest mniej więcej tożsamo oddalony od poziomów, na których teraz jesteśmy. Spodziewam się jednak więc dalszych wzrostów euro-dolara i wszystkich innych konsekwencji, które się wiążą z zachowaniem amerykańskiego dolara. Jesteśmy tydzień po decyzji Banku Japonii w sprawie stóp procentowych i co prawda tutaj zmienność jest duża, ale dolar jen nie pokonał swojego kluczowego oporu, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że wkrótce nastąpi następna fala umocnienia jena japońskiego. Popyt na ryzyko widać na cenie miedzi, popyt na ryzyko widać także po zachowaniu ceny złota, która nie chce spaść poniżej poziomu $1900
Widzimy także po zachowaniu Bitcoina, konsolidacja jest bardzo podobna do tej, którą obserwowaliśmy pod koniec i w tamtym poprzednim tygodniu. Brak spadku poniżej poziomu $22 000 moim zdaniem faworyzuje scenariusze prowzrostowe ku atakowi na opór $24,5 tysiąca. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym i być może nawet przed decyzją Fedu będziemy atakować na Bitcoinie ten kluczowy, bardzo ważny, długoterminowy opór. Jeżeli dzisiaj uda się utrzymać nad poziomem 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's, to także popyt na ryzyko będzie miał przewagę i będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Cały czas przypominam, jaka jest duża waga i znaczenie poziomu 4000 punktów na tym indeksie. Każde wyjście powyżej, każde przebicie tego poziomu zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że giełda dyskontuje miękkie lądowanie także w Stanach Zjednoczonych i że ma ochotę po prostu rosnąć. I jako że giełda papierów wartościowych w Stanach zachowuje się teraz generalnie najsłabiej spośród wszystkich indeksów giełdowych na świecie, więc jeżeli giełda papierów wartościowych reprezentowana przez indeks Standard & Poor's będzie rosnąć, to jeszcze większe będą wzrosty na DAX-ie i jeszcze większe niż DAX-a i Standard & Poor's będą wzrosty na rynkach Emerging Markets, czyli na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ponieważ ona jest teraz dla nas najważniejszym reprezentantem. I skoro jesteśmy przy krajowych aktywach, to zwróćmy uwagę, że dzisiejsze dane z rynku pracy były dokładnie takie, jak zakładał konsensus rynkowy, czyli tutaj nie ma żadnych nowych sygnałów, nic się nowego nie dzieje, dane są już całkowicie w cenach. Występuje dzisiaj popyt na polskie obligacje, ponieważ oddalamy się znowu od poziomu 6%, czyli 5,80 to wsparcie, opór 6% i prawdopodobnie będziemy się bujać w oczekiwaniu także na decyzję Fedu i Europejskiego Banku Centralnego, na dalszy rozwój wypadku na światowych obligacjach, na dane o inflacji z Polski, na wszystkie inne informacje, które będą mogły nam podpowiedzieć, jaka będzie ścieżka stóp procentowych także w Polsce. A jeżeli teraz już dyskontujemy nawet 2-3 obniżki stóp procentowych pod koniec 2023 roku w Polsce, więc perspektywa dezinflacyjna obniżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach będzie sprzyjała temu, żeby obligacje były kupowane. Stąd też moim zdaniem to, że rynek każde wyjście nad poziom 6% na rentowności polskich dziesiątek wykorzystuje do tego, żeby kupować polskie obligacje i tak też jest dzisiaj. Cały czas widać krótkoterminową korektę przeciwko złotemu na euro-złotym. Linia trendu wzrostowego o miesięcznej charakterystyce opisywana dzisiaj o poranku także ładnie działa i ten wykres WIG-u 20, który jeżeli dopiero pokona ostatnie minima, jak widzimy na tym wykresie, byłby to sygnał, że mamy do czynienia z formacją odwrócenia tendencji, z próbą do tego, żeby wywołać krótkoterminową jakąś korektę spadkową, ale na razie się to nie dzieje, więc i Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wysyła nam sygnały optymistyczne z dużą szansą na to, że cała końcówka stycznia będzie optymistyczna dla Giełdy Papierów Wartościowych i w tym momencie odsyłam do porannego wpisu, gdzie było bardzo dużo na temat perspektyw na cały 2023 rok dla Giełdy Papierów Wartościowych w naszym kraju. No i z oszacowanym prawdopodobieństwem i dokładnym poziomem, który może być w tym roku atakowany, gdzie jest pokazany scenariusz bazowy na kolejne miesiące tego roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więc zachęcam do tego, żeby obserwować, żeby zaznajamiać się z tymi materiałami. Pytanie, co się stanie z inflacją, skoro dane pokazują najmocniejszy ruch podaży pieniądza od 60 lat. Myślę, że to jest też jeden z tych czynników, który będzie sprzyjał popytowi na ryzyko. I teraz, drodzy Państwo, zachęcam do webinaru, który będzie miał miejsce jutro w czwartek o godzinie 19. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Webinar będzie poświęcony temu, czy będziemy w 2023 świadkami krachu, czy też hossy na rynkach finansowych, zwłaszcza na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zachęcam do tego, żeby się zapoznawiać, szczególnie w styczniu, z wszystkimi materiałami, jakie tylko jesteśmy w stanie wyłapać, żeby zobaczyć, jak profesjonalni uczestnicy rynku nastawiają się na cały 2023 rok. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu i oczywiście także nowy materiał, też tam na dole link w opisie i link w komentarzu dotyczący tego, co sezon wyników mówi o hossie w 2023 roku. Wyniki spółek spływają, rynek musi to zdyskontować. Zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem także zaznajomić. To jest ten drugi materiał, drugi link, który jest podany
opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dopiero jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.